Walki pomiędzy Armią Czerwoną a niemieckimi jednostkami na wyspie Stogi w Gdańsku na wiosnę 1945 roku są praktycznie nieznane i nie doczekały się jeszcze pełnego opracowania. W historiografii podaje się, iż to miejsce było tylko drogą ewakuacji masy cywilów i wojska w kierunku Wyspy Sobieszewskiej. Ale czy działo się tutaj coś więcej? Czy po zdobyciu Gdańska toczono tutaj jeszcze walki? Czy coś po nich pozostało do dziś? I jakie tajemnice ukrywają Stogi i Górki Zachodnie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dzisiejszym materiale. Nazywam się Rafał Jan Krause i zapraszam Was do obejrzenia odcinka z serii II wojna światowa na kanale Stary Ziomek i Morze. O odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da. Tak jak dla mieszkańców Gdańska, tak i dla samych mieszkańców Stogów, na przełomie marca i kwietnia 1945 roku świat, w jakim się urodzili, wyrośli i żyli, przeminął bezpowrotnie. W dniach 26-28 marca 1945 roku miały miejsce rosyjskie naloty na Chojbudę. Głównie to szturmowe Iły-2 ostrzeliwały i bombardowały ulice dzielnicy Stogi, Krakowca i Górek Zachodnich, którymi uciekali na wschód mieszkańcy Gdańska oraz niemieckie wojska. Duża część niemieckich jednostek, w tym reszta 4. Dywizji Pancernej generała Betzela z 70-tonowymi Tygrysami Królewskimi, największymi czołgami II wojny światowej, zajęły na Stogach stanowiska obronne, aby dać czas uciekającym cywilom na przeprawę przez Wisłę pomiędzy Górkami Zachodnimi a Wschodnimi. Na terenie wyspy Stogi znajdowały się stanowiska niemieckie dział przeciwlotniczych, które zestrzeliły kilka samolotów Armii Czerwonej. Jedno z takich stanowisk znajdowało się na Śródleśnej Wydmie, tzw. wzgórzu Zenitówek, oraz pobliskiej, zalesionej wydmie Winkelberg, stanowiącej silny punkt oporu w trakcie walk o wyspę w 1945 roku. 1 kwietnia pierwsze małe grupy bojowe Armii Czerwonej podeszły od strony dzisiejszej ulicy Siennej i Wosia Budzysza pod zabudowania na Chojbudę. Zaczęło się piekło zaciętych walk, ostrzału i bombardowań. Pozostałością do dziś po tych dramatycznych wydarzeniach są nie tylko liczne ślady po transzejach, ziemiankach czy lejach po bombach, ale także zbiorowe mogiły. Również do dnia dzisiejszego w lesie można natknąć się na pozostałości tych dramatycznych wydarzeń. Tu mamy fragment odłamka po bombie lotniczej, łuskę po amunicji przeciwlotniczej, działka, czy fragment bagnetu typu Mauser. Linia frontu na Stogach od 1 do 3 kwietnia 1945 roku została czytelnie oznaczona na ówczesnych rosyjskich mapach operacyjnych. Na nich został również zaznaczony kontratak niemiecki z rejonu kąpieliska Chojbudę, który opóźnił zajmowanie przez czerwonoarmistów północnego fragmentu wyspy. Kontratak był prawdopodobnie związany ze wsparciem niemieckich oddziałów usiłujących wyrwać się z okrążenia pod Wisłoujściem. Ta linia frontu przebiegała od brzegu Martwej Wisły przy obecnej ulicy Tamka, następnie przez ulicę Pawią, Nowotną, dawny cmentarz, Leśniczówkę, wzgórze Zenitówek, aż do brzegu morza w okolicach zapory przeciwpancernej, przy której obecnie stoję. Znajdujemy się na północ od dzielnicy Stogi, na wyspie portowej zwaną również Wyspą Stogi. Kilkaset metrów na zachód od wejścia głównego na plażę, na przebiegu czerwonego szlaku nadmorskiej fortyfikacji Gdańska. Szlak biegnie od Stogów w kierunku plaży, główna część szlaku biegnie w kierunku wschodnim do ujścia Wisły, następnie kończy się na Górze Źródlanej, na Górkach Zachodnich. Odnoga szlaku biegnie w kierunku portu, gdzie znajdują się najciekawsze obiekty dawnych baterii nabrzeżnych budowanych od końca XIX wieku aż do połowy wieku XX. My znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu na szlaku, mianowicie przy zachowanych gwiazdoblokach zapory przeciwpancernej, która została tutaj wybudowana w 1944 roku
ale wtórnie wykorzystana w okresie zimnej wojny do zabezpieczenia obiektów baterii artylerii stałej nr 25 Sianki. Zapora składała się z 3 rzędów gwiazdobloków, żelbetowych konstrukcji, które miały za zadanie zatrzymanie pojazdów pancernych, które zagrażałyby terenom portowym i baterii nabrzeżnej, którą wybudowano tutaj pod koniec lat 40. Tak jak widać po tej konstrukcji uszkodzonego gwiazdobloku, solidne pręty zbrojeniowe. Po wojnie część tych gwiazdobloków została wykorzystana do umocnienia falochronów w porcie Gdańsku i Gdyni. Motywowani chęcią docierania do nowych widzów, namawiamy Ciebie do polubienia tego filmu, subskrypcji oraz komentowania nawet w stylu „chcę więcej”. Możesz również wesprzeć nasze działania poprzez patronite.pl czy też zakup wirtualnej kawy. Dziękujemy i jedziemy dalej. Znajdujemy się w kolejnym miejscu na Szlaku Czerwonym nadmorskiej fortyfikacji Gdańska. W tym miejscu znajduje się jeden z cięższych schronów tutaj na wyspie Stogi. Jego przeznaczenie do końca nie jest wyjaśnione jeszcze. Jest to schron, który prawdopodobnie służył znajdującej się tutaj baterii przeciwlotniczej, dział 88 mm. Natomiast jest to miejsce też o tyle ciekawe, że w 1945 roku, kiedy masowa ewakuacja z Gdańska trwała tutaj i cywilów, i żołnierzy w kierunku wyspy Sobieszewskiej, na którą przeprawiano się promem w okolicach Stoczni Wisła, to tutaj jest jedno z tych miejsc, gdzie dochodziło właśnie do ewakuacji. To były 3 drogi główne. Pierwsza podstawowa to wzdłuż ulicy dzisiejszej Sówki, Kępnej, następnie tutaj w kierunku Górek Zachodnich, Łowicką. Natomiast druga przez tereny leśne pod osłoną drzew, dzisiejszą ulicą Środkową. I trzecia droga głównie wykorzystywana przez oddziały wojskowe, biegła wzdłuż brzegu tutaj morskiego, w pasie tym nadmorskim. Właśnie w okolicach tego schronu dochodziły oddziały tutaj do rzeki. Schron został zaminowany przez saperów niemieckich, jak wskazują tutaj ślady, i wysadzony w nocy z 4 na 5 kwietnia 1945 roku. Znajdujemy się na Górkach Zachodnich, na ulicy Kutnowskiej, koło bardzo ciekawego obiektu. Jest to schron przeciwlotniczy, właściwie szczelina przeciwlotnicza wybudowana w 1943 roku dla ochrony jednej z baterii przeciwlotniczej. W tym obiekcie, według relacji uciekinierów z Gdańska, którzy całą kolumną uciekali tutaj w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, ewakuując się tam, mieli też tutaj okazję się jakby chronić. Znajdujemy się na Górze Siodlanej, na Górkach Zachodnich. Również toczyły się ciężkie walki na początku kwietnia 1945 roku. Niemcy, wycofując się na Wyspę Sobieszewską, właśnie na tym wzgórzu oparli jeden ze swoich punktów obrony. Gdybyśmy stali tutaj 2-3 kwietnia, zobaczylibyśmy m.in. jedne z zestrzelonych iłów szturmowych, które atakowały właśnie ten teren. Znajdujemy się również na krawędzi Szlaku Czerwonego nadmorskiej fortyfikacji Gdańska. Za mną znajduje się jeden ze schronów obserwacji bocznej dawnych baterii nabrzeżnych z początku XX wieku, który również pod koniec wojny pełnił funkcje tutaj pomocnicze dla stanowisk obronnych niemieckich w 1945 roku. Na południe od tego miejsca znajduje się fort w Płoni, który bardzo wspomógł niemiecką ewakuację na Mierzeję Wiślaną z Gdańska. Masy cywilów i dużej ilości jednostek wojskowych. Trzeba pamiętać, że kiedy Rosjanie przejęli Mierzeję Wiślaną i Wyspę Sobieszewską, do niewoli trafiło ponad kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Większość cywilów dzięki liniom obrony udało się ewakuować drogą morską. Fort w Płoni, czyli w Pleniewie, osłaniał ewakuację w okolicach dzisiejszej Stoczni Wisła, która odbywała się promem na Wyspę Sobieszewską. No i był dla Rosjan bardzo dużym problemem, o którym tam często w dokumentach rosyjskich się wspomina.
To na razie wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać w tym materiale na temat wydarzeń roku 1945 roku rozgrywających się na Wyspie Stogi. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do innych odcinków na kanale.